To już czwarty film pokazujący naszą podróż po Maderze, która od zawsze kojarzyła nam się z zielenią, umiarkowanym klimatem i wypoczynkiem. Tym razem pokażemy Wam jednak górską twarz wyspy. Zaczniemy od wizyty na drugim najwyższym szczycie. Przejdziemy wąską granią na punkt widokowy, przespacerujemy się lewadą, żeby podziwiać przyrodę prosto ze skalistego balkonu. Zjemy pyszny obiad w klimatycznym schronisku i odwiedzimy trójkątne domki w miejscowości Santana. Polatamy też dronem w pobliżu pięknych klifów, żeby na koniec dnia przejechać się najbardziej stromą drogą w naszym życiu, która zaprowadzi nas do tajemniczego schroniska skąpanego we mgle. Dzisiejszy film rozpoczynamy na drugim najwyższym szczycie Madeiry, czyli Pico de Aeiro. Na sam szczyt można wyjechać samochodem, ale przed wyprawą warto sprawdzić na kamerze internetowej, czy nie jest cały w chmurach. My jak przyjechaliśmy, to ten parking pod samym szczytem był zupełnie pełny. Musieliśmy zjechać trochę niżej na taki ogromny parking i tam zostawiliśmy auto. W pionie musieliśmy podejść 100 metrów i mniej więcej 800 metrów miało długość to podejście. Z Pico de Aeiro można wyruszyć szlakiem w stronę najwyższego szczytu Madeiry, czyli Pico Ruvio, i jest to 6,1 km. A tak wyglądają pierwsze metry tego szlaku. Warto przejść się w stronę najwyższego szczytu i po 20-30 minutach mamy taki punkt widokowy, który nazywa się Niño da Manta. A tutaj z połowy trasy widać już ten punkt widokowy, do którego zmierzamy. Widoki zapierają dech w piersiach i mamy widok i w jedną stronę, i w drugą, i w lewo, i w prawo, i przed siebie, i za siebie. No po prostu coś pięknego. Jedynym minusem tego miejsca jest to, że jest tutaj łatwo się dostać i jest tutaj po prostu milion turystów. A tam w dole widać to miejsce, gdzie zostawiliśmy samochód. Zeszliśmy już z Pico de Aeiro i przejechaliśmy autem dosłownie 5 km i przyjechaliśmy na Lewadę. Wchodzimy na szlak, który zaprowadzi nas na balkon. Lewada się nazywa Velha, a tutaj jest znak na Balcos, jest to 1,5 km. W przeciwieństwie do chodzenia tam po górach, tutaj jest przyjemny chłód. Nie świeci na nas słońce, szemrze rzeczka, słychać fajnie las. Lewada ta prowadzi zupełnie płaską ścieżką, więc każdy sobie tutaj poradzi, a można nawet przyjechać tutaj z dzieckiem małym i z wózkiem, bo spokojnie się tu przejedzie. Cały czas podążamy takim gęstym lasem i co rusz przechodzimy koło skał, które są fajne, chłodne i naprawdę jest tutaj pomimo panującego upału bardzo przyjemnie. Momentami ścieżka wykuta jest pomiędzy takimi skałami, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej malownicze. W połowie drogi na balkony mamy tutaj takie mini schronisko, nazywa się to Flor da Selva. Mamy taki mały sklepik z lokalnymi wyrobami. Są tu takie wełniane skarpety i różne lokalne alkohole. To jest coś, co Sonia lubi bardzo. Warzechy drewniane i cała masa wełnianych czapek. My przyszliśmy tutaj w porze obiadowej, zamówiliśmy klasyczną pomidorową, maderską z jajkiem w koszulce oraz grillowaną rybę. Tak pięknie wygląda pomidorowo-cebulowa z jajkiem w koszulce. Dobra? Bardzo. Sońka lubi pomidorową bardzo. Jak to w każdym schronisku, pomidorowa musi być. Druga potrawa, jak ją przynieśli, to tak wyglądała pięknie, że od razu się za nią zabraliśmy. A mamy grillowaną rybę, która była złowiona tutaj z tej rzeczki, która płynie. I Sońka na deser ma chlebek melasowy. No i jak Ci, Sońka, smakowało? Smakowało mi. Bardzo dobra ryba. Super zupa. A najlepszy jest ten chlebek miodowy, melasowy. Smakuje jak połączenie brownie i piernika. Więc cudownie. Bardzo polecamy to miejsce, wszystko smakowało nam i było to po prostu na wyciągnięcie ręki na szlaku i proponujemy Wam, żebyście zrobili tak samo jak my, czyli najpierw rano wyjechaliśmy i wybraliśmy się na Pico de Aeiro, a potem wracając ze szczytu zjechaliśmy troszkę w dół, żeby pójść na te balkony i w drodze na balkony zjedliśmy sobie pyszny obiad. Sońce bardzo smakował ten chlebek miodowy, który jadła. Zapytaliśmy panie, czy można taki kupić w sklepie. Powiedziały, że nie, że jest to wyrabiane przez takich ich przyjaciół mieszkających niedaleko, ale sprawdziły panie u siebie na stanie i miały jeszcze jeden cały taki chlebek nie rozpoczęty i sprzedały nam go w takiej samej cenie, jakiej kupuje się te chlebki sklepowe.
Zabieramy go ze sobą, mamy nadzieję, że nam wejdzie do bagażu, jak nie, to Sonia powiedziała, że zje na miejscu. Miejsce naprawdę jest godne polecenia. Bardzo miła obsługa, fajnie, zaraz na szlaku i przede wszystkim produkty same, które są przygotowywane na miejscu, naturalne, naprawdę świeża rybka i to chyba był pstrąg, bo tak wyglądał, no i taka rzeczka tutaj jest górska, to pewnie pstrąg. Super, polecamy, wpadajcie. Flor da Selva, tak się to nazywa. Doszliśmy do samego końca i wchodzimy na balkony. Z tarasu widać najwyższe szczyty Madery, a w dole rozciąga się Dolina Fayal. Jesteśmy teraz w miejscowości Santana, która słynie z tradycyjnych trójkątnych domów. Domki są naprawdę urocze, ale jest ich niestety bardzo mało, więc jak chcecie się tutaj wybrać, to warto podjechać tutaj przy okazji jakiejś wycieczki. Zrobiliśmy kilka zdjęć i jedziemy dalej. W samej miejscowości Santana jest jeszcze jedna atrakcja, którą warto odwiedzić. Jest to kolejka linowa. Jesteśmy teraz na górnej stacji i schodzimy zobaczyć, jak wygląda z bliska. Schodzimy w dół i patrzcie, co tutaj się dzieje. No po prostu coś niesamowitego. Tam w dole widać dolną stację tej kolejki i prowadzi ona do tej plaży. Można się tam dostać właśnie tą kolejką albo jakąś taką straszną wspinaczką. No i tutaj się zaczyna ta ścieżka, która prowadzi w dół. Przejdę pierwszych 5 kroków pionowo w dół. Kolor tej wody, te klify, ten wodospad, to jest coś niesamowitego. Niestety kolejka nie działa, więc nie możemy tam zjechać na dół. W sumie to się cieszę, bo wagonik wygląda jakby był w moim wieku. Podróż wygląda jakby była pionowo w dół, więc trochę strach. Kolejka nie działa dla turystów, ale było tutaj zupełnie bezwiecznie i zobaczcie, jakie mamy widoki z drona. Po latane na plażę żeśmy nie zjechali, a teraz kolejne miejsce. Jedziemy do schroniska górskiego. Przejechaliśmy teraz z Sonią chyba najbardziej stromą drogą w całym naszym życiu i dojechaliśmy do górskiego schroniska, które się nazywa Casa des Queimadas i jest w takim charakterystycznym lesie. Bardzo często wokół tego schroniska są mgły. Jest to spowodowane odparowywaniem tych wód z Lewat, no i tym, że jest to w górach. Patrzcie, jakie tutaj są potężne drzewa. Sonika, wiesz, co to może być za ogrom? Nie wiemy, co to może być, ale potęga. A stań tam obok, żeby było widać, jakie to jest grube. Potęga. Casa des Queimadas to maderskie schronisko, które funkcjonuje już prawie od 100 lat. I popatrzcie się, zaczyna się magia. I to nie jest dym z ogniska, tylko to są po prostu mgły, które tutaj tak nagle naszły. To jest główny budynek schroniska, a to wcześniej tutaj to jest kawiarnia. W kawiarni kupiliśmy sobie ciasto bananowe, które było przepyszne. Można też kupić kawę. Super miejsce, naprawdę. Przyszły mgły i gdy będziecie jedli tutaj ciasto, to nie zdziwcie się, jak będzie koło Was siedziało 20 ptaszków, które czekają na okruszki. To był kolejny wspaniały dzień na Maderze. Pamiętajcie, że pod filmem zamieszczamy linki do wszystkich miejsc, które odwiedziliśmy. I nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, komentarza, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to koniecznie to zróbcie, nie przegapicie wtedy najnowszych filmów. Cześć! and more each day. This makes me sad.